Czemu ja nic nie pomaga jej w ogóle? No słuchajcie, nie ma na co czekać, zabieram ją. Ratownicy zostali wezwani do 6-letniej dziewczynki Malwinki Rogockiej. Jej matka zgłaszała, że dziecko ma wysoką gorączkę, bardzo kaszle i nie może oddychać. Pani doktor traci przytomność. Intubujemy natychmiast. Stan zdrowia dziewczynki pogarsza się z każdą chwilą. Boże, przecież ja mam tylko ją. Tak, szefie. Co się dzieje? Przed szpitalem dr Michał Morawski spotyka mężczyznę w średnim wieku, który ma silne bóle w klatce piersiowej. Mężczyzna zrezygnował z wizyty w szpitalu, ponieważ spieszył się do pracy. Chwilę później jego przełożony wzywa karetkę. Jak mógł go pan stąd wypuścić? Nie badałem go. Pacjent rano prawie był w szpitalu. Prawie, bo dostał telefon z pracy i po prostu mi uciekł. Pomimo podanych leków dziewczynka nie jest w stanie samodzielnie oddychać. Tymczasem na oddziale ratunkowym pojawia się babcia Malwinki. W ogóle nie udzielają mi informacji. Znowu robisz to samo, co zawsze? Musisz znów? Gdzie? W pokoju. Poniedziałek, godzina 5:30 rano. Ratownicy zostali wezwani do 6-letniej dziewczynki Malwinki Rogockiej. Jej matka zgłaszała, że dziecko ma wysoką gorączkę, bardzo kaszle i ma duszności. Proszę mi powiedzieć, czy coś jej pani podawała? Nie, od 2 tygodni jest przeziębiona. Dawałam jej tylko taką herbatę z miodem lipowym i dzisiaj zrobiłam jej inhalację, ale to w ogóle nie pomaga. No to akurat niedobre połączenie. No. Spokojnie. Może mi pan powiedzieć, co się z nią dzieje? Podamy jej steryt, po tym objawy powinny szybko ustąpić. Misiu, spokojnie. Lekarz pogotowia podaje dziewczynce sterydy. Leki powinny szybko zacząć działać i Malwince łatwiej będzie oddychać. Deksametazon. Przewróć się troszeczkę na bok. Dobrze, zrobimy ci zastrzyk. Czemu ja nic nie pomaga jej w ogóle? No słuchajcie, nie ma na co czekać, zabieram ją. Dobra, jedziemy. Chodź. Ale jak to ją zabieracie? Co jej się dzieje? Pojedziemy na oddział ratunkowy. Pani pojedzie z nami, dobrze? Jezu, to jest coś poważnego, tak? Misiu, mamusia jest przy tobie. Ci panowie ci pomogą, spokojnie. Spokojnie, Malwinko. Niestety leki nie działają. Ratownicy nie są w stanie pomóc dziecku. Zabierają dziewczynkę do szpitala, gdzie lekarze zapewnią jej specjalistyczną pomoc. Musi pan powiedzieć, o co chodzi? Wszystko będzie dobrze. Proszę się nie martwić. Już jedziemy na oddział Ale ratunkowy. ja się Już siedzą- martwię, bo jej nic nie pomaga. Cały czas mi pan mówi, że będzie lepiej, nie jest lepiej. Dawajcie ją. Raz, dwa. Hop. Zmierzaj temperaturę. Już niedługo, myszeczko. Niedługo. Musimy zmierzyć temperaturę. Dobrze? To nic nie boli. Poczekaj. Już. 39,3. O Boże. Spokojnie, proszę sobie usiąść, dobrze? Proszę siadać. Przepraszam. 20 minut później ratownicy przywożą dziewczynkę do szpitalnego oddziału ratunkowego. Stan Malwinki pogarsza się z każdą chwilą. W szpitalu na dziecko czeka już pediatra dr Anna Nowicka. Malwinko. Trzymaj się, Malwinko. Malwina. Karetka! Pani doktor, dziewczynka, 6 lat, zapalenie krtani. Dobrze, zajmę się nią. Pani Natalio, proszę podejść zarejestrować córkę. Tutaj na ostatnie miejsce. Stan dziewczynki nie poprawia się pomimo podania leków. Malwinka ciągle nie może swobodnie oddychać. Daliśmy deksametazon domięśniowo i inhalację z adrenaliny. Saturacja 90 na tlenie, oddech płytki i żadnej reakcji na leki. Proszę ją tutaj przyłożyć. Martwię się o tą dziewczynkę. Zazwyczaj ostre zapalenie krtani przebiega dość typowo, to często choroba u dzieci. Dobrze wiemy, jak postępować w takich sytuacjach i zrobiliśmy wszystko tak, jak trzeba. Po podaniu leków obrzęknięta krtań rozkurcza się i objawy dosyć szybko ustępują. Nie rozumiem, dlaczego w tej sytuacji tak się nie stało.
Doktor Anna zleciła już pierwsze badania i podała kolejne leki. Jednak stan dziewczynki pogarsza się z każdą minutą. Czynność serca przyspieszona do 180 na minutę. 39,9. Dostała sterydy i inhalację z adrenaliny. W ogóle nie reaguje na leki, nie wiem o co chodzi. Utrzymujemy inhalację z adrenaliny, badania CRP, morfologia gazometra i krew na posiew, dobrze? Pani doktor, saturacja spada. Śnieje nam. Doktorze, mogę prosić o pomoc? Pani doktor traci przytomność. Intubujemy natychmiast. Zestaw do intubacji, proszę, szybko. Co się z nią dzieje, proszę pani? Proszę teraz. Szef oddziału decyduje o zaintubowaniu dziewczynki. Gdyby lekarze tego nie zrobili, Malwinka mogłaby się po prostu udusić. Moja malutka. W nocy zaczęła krztusić się i kaszleć. A ja byłam przerażona, nie wiedziałam, co mam robić. Jak dostała gorączki, zrobiłam jej kąpiel ochładzającą, ale ona nic nie pomogła. I musiałam wezwać pogotowie. Boże, przecież ja mam tylko ją. Tymczasem dr Michał Morawski rozpoczyna dyżur. W drodze do pracy spotyka mężczyznę w średnim wieku, który skarży się na silne bóle w klatce piersiowej. Jestem lekarzem, chodźmy na oddział, przebada pana, dobrze? Po receptę tylko. Jaką receptę? Muszę pana zbadać i potem dopiero mogę pana... Lekarz przechodzi zawsze. Po jakich lekach? Co pan zażywa? Bisoprolol, nitroglicerynę. Dobrze, chodźmy się przebadać, naprawdę. Ale momencik, jeszcze telefon. Tak, szefie? Już jest? To zatrzymajcie inwestora, koniecznie. Dobra, zaraz tam niech będę. pan odwoła. Zaraz Niech tam pan będę. odwoła Dobra, spotkanie. już kończę. Niech pan odwoła spotkanie. To naprawdę nie są żarty. Taki ból może być bardzo Po niebezpieczny. receptę przyjadę po południu. Po jaką receptę my się musimy zbadać? Proszę, proszę, no naprawdę. Mężczyzna mimo niepokojących objawów rezygnuje z wizyty w szpitalu, ponieważ spieszy się do pracy. Do widzenia. Na siłę pana nie zaciągnę, do widzenia. Jak szedłem tutaj przed szpitalem, spotkałem człowieka. Blady, spocony, ból w klatce piersiowej. Ewidentny stan przedzawałowy. I wyobraź sobie, dostaje telefon z pracy, rezygnuje z badania, wsiada w samochód i odjeżdża. Nie rozumiem tego. Praca. A ty nad tymi swoimi artykułami do samego rana to siedzisz co? Tyle przyjemności? Praca. Doktorze, karetka przywiozła pacjentkę, która zemdlała na ulicy. Dobrze, już idę. Doktor Michał Morawski zajmie się kolejną pacjentką. Przyjęta wcześniej Malwinka Rogocka jest już zaintubowana. Jej stan nieco się poprawił. Dziewczynka pozostaje w śpiączce farmakologicznej. Oddycha teraz przez rurkę intubacyjną założoną przez usta do tchawicy. Dobry, pani doktor, mam sprawę. Za moment, dobrze? Muszę tutaj skończyć. Dobrze, ja też Za momencik. Ja chcę z panią porozmawiać, dobrze? Zapraszam panią za mną. Proszę tędy. Pani Natalio, na razie sytuacja wygląda tak, że czekamy na wyniki badań i nic więcej nie możemy zrobić. Ale pani doktor, co się z nią działo? Ja naprawdę tego nie rozumiem. Przecież ja robię wszystko, żeby ona była zdrowa i nie robię nic, co mogłoby jej zaszkodzić. Nie podałam jej nigdy w życiu antybiotyku. Dobrze, ja rozumiem, ale spokojnie, zobaczymy, co wyjdzie w badaniach, tak? Na razie nie ma co spekulować. Pani Natalio, proszę się uspokoić, proszę usiąść. Przecież ona dotychczas była okazem zdrowia. I niech mi pani wierzy, ja naprawdę się na tym znam. Prowadzę stronę internetową dotyczącą zdrowego trybu życia, wegetarianizmu, ekologii. Piszę artykuły na ten temat. Prowadzę warsztaty i nagle coś takiego. Przecież nie robię nic, co mogłoby jej zaszkodzić. Ja rozumiem, ja pani nie obwiniam. Prawdę mówiąc, mnie też zastanawia jej stan. Być może jest to nagłośniowe zapalenie krtani. Dużo poważniejsze od tego wywołanego przez wirusy. Ale skąd się to mogło wziąć? Przecież ja mam w domu świeczki z pszczelego wosku i soi i inhalacje i robię od czasu do czasu, a tutaj... Ja rozumiem, pani Natalio, ale naprawdę spokojnie. Sytuacja jest w miarę opanowana. Proszę nie panikować. Robimy, co w naszej mocy. A jak długo ona będzie nieprzytomna? Myślę, że około doby. Jak jej stan się poprawi, usuniemy jej rurkę, wybudzimy ją i jak zwolni się miejsce, to na pewno przeniosę ją na OJOM. Powinna mi przywieźć jakieś rzeczy? To może ktoś z rodziny mógłby pani pomóc. Nie, jesteśmy same. No to niech pani teraz jedzie i tak czekamy na badania. Będziemy potrzebować takiej książeczkę zdrowia, jakieś dokumenty potwierdzające ubezpieczenia. Może ma pani przy sobie? Nie mam nic. Wyszłam jak stałam. No dobrze, to niech pani jedzie teraz. Dobrze? My się nią zajmiemy. Jej stan jest stabilny, na pewno się nią zajmiemy. Tak, proszę teraz to załatwić. Dobrze, to ja w takim razie zaraz... Dobrze, do zobaczenia.
Wykonanie intubacji u tak małego dziecka jest naprawdę bardzo trudne. Trzeba działać szybko, bo może dojść do całkowitego skurczu krtani i wtedy nawet intubacja by nie pomogła, a my z kolei musielibyśmy wykonywać tracheotomię. Dodatkowo trzeba działać bardzo dokładnie, bo ponawianie prób może wywołać obrzęk tkanek i krwawienie. No ale udało się. Malwinka może już oddychać. Niepokoi mnie jeszcze jedno. Dziewczynka nadal ma wysoką gorączkę, mimo tego, że już ponad godzinę temu podaliśmy jej leki. Matka sześciolatki musi przywieźć z domu rzeczy potrzebne Malwince. W rozmowie z dr Anną powiedziała, że nie ma rodziny. Tymczasem na oddziale ratunkowym pojawia się jej matka. Przyszła tutaj, bo jej znajoma trafiła na oddział. Nie wie, że w szpitalu są również jej córka i wnuczka. Tak, pani Setlek została przyjęta, jest w tej chwili na badaniach. Musi pani chwileczkę Mamo? czekać. Dobrze, dziękuję Mamo, bardzo. co ty tutaj robisz? Natalia? Ela zasłabła na ulicy. A ty? Malwinka tu jest. A dlaczego? Co się stało? Zaczęła się dusić, sama nie wiem. Lekarze powiedzieli, że to jakieś poważne zapalenie krtani i przyjechałam się. Nie płacz. Ona z tego wyjdzie, to silna, zdrowa dziewczynka. Pomiędzy Natalią i jej matką wyczuwa się napięcie. Kobiety od dawna są ze sobą skłócone. Babcia nie widziała Malwinki od wielu miesięcy. Ona tam leży tak, zostałabyś z nią, nie wiem, popatrzyła na nią, bo ja przyjdę za niedługo, bo tutaj niedaleko mieszkamy, więc będę zaraz. Mogłabyś z nią posiedzieć? Pani jest babcią Malwinki. Lekarze walczą o życie sześcioletniej Malwinki. Na oddział przyjeżdża babcia dziewczynki. Lekarze są zaskoczeni. Matka dziecka powiedziała im, że nie ma rodziny. Spokojnie, spokojnie. Ratownicy dostają zgłoszenie do 50-latka z podejrzeniem zawału. Okazuje się, że to ten sam mężczyzna, który był wcześniej w szpitalu, jednak zrezygnował z wizyty, ponieważ spieszył się do pracy. Pomimo ciężkiego stanu pacjent nie chce się zgodzić na leczenie. Jemu wydaje się, że musi nam dać z siebie wszystko, a to przecież nieprawda. Ma pani kartę szczepień córeczki? Doktor Anna próbuje ustalić, co może być powodem tak poważnego stanu sześciolatki. Jej uwagę zwraca zachowanie matki Malwinki. No i co, cieszysz się? Wyszło teraz na twoje. Ratownicy zostali wezwani do sześcioletniej dziewczynki. Jej matka zgłaszała, że dziecko ma wysoką gorączkę, bardzo kaszle i ma duszności. Pomimo podanych leków, dziewczynka nie jest w stanie samodzielnie oddychać. Proszę wyjść. Ale powie mi, Piotr, Boże, przecież ja mam tylko ją. Tak, szefie. Co się dzieje? Przed szpitalem dr Michał Morawski spotyka mężczyznę w średnim wieku, który skarży się na silne bóle w klatce piersiowej. Niestety, pomimo niepokojących objawów, mężczyzna zrezygnował z wizyty w szpitalu, ponieważ spieszył się do pracy. Rezygnuje z badania, wsiada w samochód i odjeżdża. W trakcie, gdy dr Anna walczy o życie Malwinki, do szpitala przyjeżdża babcia sześciolatki. mogłabyś z nią posiedzieć? No oczywiście, że tak. Dobra. No dobrze, jedź, ja się nią zajmę. Proszę pani, jestem babcią Malwinki. Mogłaby pani mnie... O, dziękuję bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry. Elu, ta pani jest babcią Malwinki Rogockiej. Chciałaby ją zobaczyć. Po rzeczy wnuczki. Dobrze. Proszę założyć hałacik, dobrze? Kobieta nie spodziewa się, że jej wnuczka jest w aż tak poważnym stanie. Zdenerwowana córka powiedziała jej tylko, że Malwinka ma zapalenie krtani. Proszę. O Boże. Proszę sobie usiąść. Mogłabym ją dotknąć. Tak. Niech pani. Tymczasem ratownicy dostali wezwanie do mężczyzny, który źle się poczuł w pracy. Co się stało? Karetkę na budowę wezwał jego przełożony. Okazuje się, że pacjentem jest ten sam mężczyzna, którego rano przed szpitalem spotkał dr Michał Morawski, 50-letni Tomasz Gralewicz. Przeczenie nad polami płucnymi. Przyspieszona akcja serca. A jakie leki pan bierze? Pamięta pan? Spokojnie. Zaraz będą nosze. Bierzemy noż. I zabierzemy pana do szpitala. Tomek, spokojnie, przecież ktoś cię zastąpi. Spokojnie, będzie dobrze. Ty rób, co ci panowie każą tutaj.
Za chwileczkę, za chwilę z panem. Mężczyzna obawia się, że przez chorobę straci pracę przy ważnej inwestycji realizowanej przez jego firmę. Tomasz Gralewicz jest cenionym geodetą. Do tej pory wszystkie projekty odbywały się z jego udziałem. Mimo że od dawna źle się czuł, odwlekał wizytę u lekarza. 10 minut później mężczyzna dociera do szpitala. Jego stan pogarsza się z każdą chwilą. Doktor Michał ciągle kontynuuje swój dyżur. Nie wie jeszcze, że jego nowym pacjentem będzie Tomasz Gralewicz, mężczyzna, którego spotkał rano przed szpitalem. Pewnie zawał. Halo, pamięta mnie pan? Rano rozmawialiśmy. Na salę. Ciśnienie 160 na 90. Ej, Basiu, EKG. 130 uderzeń na minutę, saturacja 70%. Dobra. Doktor Michał dobrze wie, że gdyby pacjent został rano zbadany, nie doszłoby do tak gwałtownego pogorszenia się jego stanu. Mężczyzna ma objawy obrzęku płuc. Doktor Morawski podejrzewa, że mogło dojść do zawału. Podźmie panu obrzęk, dobrze? Tu jest dobrze. Ela. Tak. Nitrogliceryna i furasemid. Dobra. Pielęgniarka przygotowuje pacjenta do badania EKG, które potwierdzi bądź wykluczy podejrzenia doktora Michała, że pacjent właśnie przechodzi zawał serca. Pięknie. Zawał. Ela, nitrogliceryna w pompie Dobra. i 2 ampułki furasemidu. Dobra. Ej, Basiu. Tak. 300 jednostek ASA i 5000 jednostek heparyny. Tak. Podajemy leki, zaraz pan się poczuje lepiej, dobrze? Pomimo ciężkiego zawału, po podaniu leków stan Tomasza Gralewicza poprawia się. Tymczasem dr Anna Nowicka otrzymuje wyniki badań Malwinki Rogockiej. Kto to jest? Babcia Malwinki. Dziwne. Przepraszam, pani jest babcią Tak. Malwinki Rogockiej? Tak, Ale pani Natalia mówiła, że nie ma rodziny. ale ja mogę dowód pokazać, no. Albo, no nie wiem, bo rzeczywiście, no, nie widziałyśmy się z córką, bo ja tu do koleżanki przyszłam. Ja pokażę dowód. Nie trzeba, w porządku. A, pani doktor, co z Malwinką? Przekażę wszystko, jak wróci matka dziecka, dobrze? A teraz proszę poczekać na zewnątrz. Ja muszę się jeszcze skonsultować z przełożonym. Proszę zaczekać. Wezwiemy panią. Ponieważ kobiety od wielu miesięcy są ze sobą pokłócone, matka Malwinki nie wspominała nic o swoich krewnych. Dopóki nie wróci, doktor Anna nie może udzielić informacji o stanie zdrowia dziewczynki nikomu innemu. Niezręczna sytuacja. To jest okropne. Nie udzielają mi informacji. Traktują mnie jak intruza. A wszystko przez to, że ja je obie tak kocham. A widziałam je ostatnio prawie rok temu. Bo Natalia ciągle ma do mnie pretensje o jedno małe, nieważne zdarzenie. I nie umiem jej wytłumaczyć, że nie miała wtedy racji. Malwinka pozostaje w śpiączce farmakologicznej. Do szpitala wraca jej mama, Natalia Rogocka. Dzień dobry. Ja przyniosłam te dokumenty Malwiny. Aha, Malwinka to jest ta od skrtania. Tak, dobrze. Teraz lekarz przyjdzie po to. No jak tam, mamo? Wszystko w porządku? Nie wiem. Powiedziałaś, że nikogo nie masz. Mamo, o co ci W ogóle nie udzielają mi informacji. Znowu robisz to samo, co zawsze? Musisz znów? Siostro, czy mógłbym... Chodzi mi o komórkę, chciałem zadzwonić. Czy z Malwinką jest wszystko w porządku już? Stan Tomasza Gralewicza po podaniu leków nieco się poprawił. Jednak aby dowiedzieć się, jak rozległy był zawał, konieczna będzie dalsza diagnostyka. Ja po te wyniki podejdę, jak będę miał chwilkę czasu, dobra? Dzięki. No jak się pan czuje?
Już lepiej puściło mnie po tych lekach, po pompie. No to tak, świetnie. to już Wie jest pan co, dobrze. skieruję pana na takie specjalistyczne badanie, nazywa się koronarografia. Doktorze, czy ja mógłbym zadzwonić? Bardzo mi zależy, do szefa telefon 1. Panie Tomaszu, jakby pan rano został, to teraz by pan mógł zadzwonić. Ale pan nie został. Doktorze, Tak? rodzina pacjenta czeka. Dobrze, idę z nimi porozmawiać i nie przez komórkę. Do szpitala przyjechała żona Tomasza Gralewicza z synem. O tym, że mężczyzna trafił na szpitalny oddział, dowiedzieli się od jego przełożonego. Dzień dobry, panie doktorze. Doktorze, co z ojcem? Ojciec ma zawał. Trzeci? I on ma cukrzycę drugiego typu. Nie bierze leków regularnie. Wie pani, ja trochę jestem zły na siebie, bo rano spotkałem się z panem Tomaszem. Tu rozmawialiśmy. No właśnie. Ojciec był rano na oddziale. Pan go badał. Nie widział pan, co się z nim dzieje? Jak mógł go pan stąd wypuścić? Nie badałem go, rozmawialiśmy przed szpitalem, ale pan Tomasz dostał telefon z pracy i zrezygnował z badania. Z pracy? Tak. Co z nim będzie? Na razie jego stan jest w miarę ustabilizowany. Teraz skieruję go na koronanografię i zobaczymy, co wykażą badania. pójść? Przewieziemy go tylko na salę obserwacji, będą państwo mogli się z nim zobaczyć. No zaraz, to mamy tak czekać? Spokojnie, proszę chwileczkę poczekać, ktoś do państwa przyjdzie, dobrze? Pacjent rano prawie był w szpitalu. Prawie, bo dostał telefon z pracy i po prostu mi uciekł. Gdyby wtedy pozwolił sobie pomóc, prawdopodobnie nie doszłoby do tak rozległego zawału i obrzęku płuc. Zupełnie tego faceta nie rozumiem. Ma rodzinę, żonę, dzieci, martwią się o niego. On kompletnie nie dba o swoje zdrowie. 3 zawały i nieleczona cukrzyca. Doktor Michał Morawski musi skontaktować się z oddziałem kardiologicznym, aby wykonać kolejne badania u Tomasza Gralewicza. Tymczasem doktor Anna omawia z przełożonym wyniki badań nieprzytomnej dziewczynki. Wysoka leukocytoza, CRP wysokie, gazometria kiepska. Nie wiem, ale moim zdaniem to jest nagłośniowe zapalenie krtani. Nagłośniowe zapalenie krtani zdarza się teraz bardzo rzadko. Z jakiego ma środowiska? To jakieś zaniedbane dziecko? Nie no, skąd? Matka jest zapaloną ekolożką, podobno dba o nią bardzo, opowiadała mi o tym. Nie wiem, o co chodzi, naprawdę. Pierwszy raz widzę tak ciężki przebieg. Ja też się dawno z tym nie spotkałem. Spójrzmy na to, bo tak, gdyby to było podgłośniowe zapalenie krtani, tak, wywołane wirusami, przebieg byłby łagodniejszy. Tymczasem obraz bardziej przemawia za postacią bakteryjną. Doktorze, to są wyniki badań, o które pan prosił. Zostaw mi to. No to zrób jej boczny rentgen klatki piersiowej. Jak to jest nagłośniowe zapalenie krtani, będziesz miała obraz kciuka. No ileż można gadać. No brawo, panie doktorze. Słuchaj, robimy rentgen. Bo rzeczywiście obrzęknięta nagłośnia daje taki obraz. Jasne, dzięki. Halo? No, nareszcie. Morawski ratunkowego. Gdzie są te wyniki Mam tu dla mnie? pacjenta 56 lat, od kilku godzin typowy ból w klatce piersiowej. Do nas przewieziony z obrzękiem płuc i zawał ściany dolnobocznej. Chciałem mu zrobić koronarografię. Ponieważ Malwinka będzie miała wykonywane prześwietlenie płuc, pozostali pacjenci muszą zostać przeniesieni na inną salę, aby uniknąć szkodliwego wpływu promieniowania. To badanie pomoże ustalić, co wywołało tak poważne objawy u 6-latki. Wyniki badania chce zobaczyć także dr Wójtowicz, ponieważ zapalenie nagłośni zdarza się obecnie niezwykle rzadko. No i co? Michał miał rację. Sieć. Zobacz. No ty też miałaś, mówiłaś, że to nagłośnie. Podejrzewam, że jest to Haemophilus influenza. U szczepionego dziecka? To bakteria, która obecnie zdarza się niezwykle rzadko, głównie dzięki obowiązkowym szczepieniom. Aniu, ona ma gorączkę, trzeba podać antybiotyk, bo nam w sepsę wpadnie. Wiem, też się martwię tą gorączką. Co, i masz posiew? Nie, czekam, zaraz No to zadzwonię. gonić i Dobrze. antybiotyk dajemy. Mamy w końcu diagnozę. Niestety wyniki badań dziewczynki zaniepokoiły nas. Większość zapaleń krtani jest łagodniejsza, ponieważ wywołana przez wirusy, które atakują jedynie podgłośniową część krtani. Tutaj z kolei mamy do czynienia z dużo groźniejszą postacią tej choroby, a mianowicie zapaleniem nagłośni, wywołanym przez bakterie. Mam nadzieję, że nie jest za późno, że dziewczynce w końcu spadnie ta gorączka, że antybiotyki zaczną działać. Tymczasem dr Michał Morawski dostał zgodę na przewiezienie mężczyzny po zawale na oddział hemodynamiki, gdzie zostaną przeprowadzone kolejne badania mające wyjaśnić, czy pacjent będzie potrzebował operacji.
Na razie mężczyzna został przeniesiony na salę Pan obserwacji. trzeci zawał. Wiem, ale do 3 razy sztuka. Współczuję, panie doktorze, kiedy panu ty pacjenta. zrozumiesz, że to nie przelewki, ty jesteś chory. Serce, cukrzyca. Musisz Ale leki dbać mi o pomogły. siebie. Popatrz, że się teraz dobrze czuję. Dobrze, proszę państwa. Panie Tomaszu, dobrze, że ma pan motywację. Tylko musi pan zrozumieć, że żeby zadbać o rodzinę, musi pan zadbać o siebie. Potrzebuje pana zgody na badanie. Koronarografia. Jakie badanie? Co to jest? Koronarografia, musimy sprawdzić, w jakim stanie są pana naczynia wieńcowe. Dobrze? Ale Proszę przecież ja się podpisać już zgodę. dobrze czuję, to nie ma potrzeby i nic takiego nie badania. Jest wielka potrzeba, proszę. Nie, bo chciałem jutro wyjść przecież, nie? Panie Tomaszu, my tutaj nie negocjujemy warunków kontraktu. My mówimy o pańskim zdrowiu i życiu. Proszę podpisać zgodę na badanie. Chyba naprawdę. Dziękuję. A czemu pan ma odpięty tlen? Panie Basiu, No przeszkadza. proszę podpiąć pacjentowi tlen. Sprawdzić cukier. Jest pan niemożliwy, panie Tomaszu. Ale się już lepiej czuję. Tak, lepiej się czujesz. Lepiej się czujesz i tu leżysz. Wszystko Doktor Anna wie już, co dolega Malwince, ale zastanawia się, jak to możliwe, żeby u zadbanego dziecka doszło do rozwoju tak poważnej choroby. Mama Malwinki mówiła przecież, że bardzo dba o zdrowy tryb życia. Na szczęście dziecku spada gorączka. Nie mamy dla Malwinki żadnych zleceń. No dobrze, zaraz je wypełnię. Będę u siebie. A panią poproszę, jak skończę, dobrze? Czy ja mogę panią prosić, żeby pani co jakiś czas przemyła usta? Tak, oczywiście. Patyczek i woda. Dziękuję bardzo. Tomasz Gralewicz jest właśnie przygotowywany do bardzo poważnego zabiegu, który pozwoli ocenić, w jakim stanie jest jego serce. Do szpitala przyjechała już córka pacjenta, która bardzo martwi się o ojca. Dziewczyna jest bardzo przejęta. Zerwałam się z lekcji. Cieszę się bardzo, że jesteś. Wiesz, powiedz koniecznie mamie, żeby się nie denerwowała, że wszystko Zaraz jest w będzie po porządku. badaniu, to sobie porozmawiacie, dobrze? Siadaj. Co? Uciekłaś z lekcji? Tak, daj spokój, martwiłam się. No ja też się martwię, no jestem tutaj. Mama zaraz przyjdzie, mnie zmieni, potem ty przyjdziesz. Ty masz być w szkole. Chciałam tutaj być. No ale to nic nie pomożesz, wracaj do szkoły. Daj spokój, czekam tutaj. Aśka, proszę cię, do szkoły. Przestań. Do szkoły. Czekam tutaj. Po pierwszym zawale trochę wystopował, ale tylko na chwilę. Jemu wydaje się, że musi nam dać z siebie wszystko, a to przecież nieprawda. No, ja pamiętam, jak on brał dodatkowe zlecenia, no tylko po to, żeby opłacić kurs nurkowania. A ja przecież 100 razy mu mówiłem, że sam zarobię na ten kurs. No sam go opłacę. A on mnie w ogóle nie rozumie. Nie słucha, co my mówimy. Jest uparty jak osioł. Nic, tylko praca, praca, praca i praca. Choroba, na którą cierpi Malwinka, zdarza się obecnie rzadko, ponieważ obowiązkowe szczepienia chronią dzieci przed bakterią, która ją wywołuje. Doktor Anna przegląda książeczkę zdrowia dziewczynki. Nie ma tu jednak zapisu szczepień. Macie kartę szczepień Malwinki Rogockiej? Rozumiem. Dobrze, dziękuję. Dzień dobry, przepraszam, chciała pani ze mną porozmawiać. Tak, proszę usiąść. Ma pani kartę szczepień córeczki? W rejestracji była tylko książeczka zdrowia. Nie mam, nie używam jej, bo nie szczepię Malwinki. Jak to, na nic? A nic. Nie wie pani, że szczepionki są niebezpieczne? Powodują na przykład autyzm u dzieci. To nie jest potwierdzone badaniami. No tak, ale na przykład przypadki narkolepsji w Skandynawii, które zostały wywołane przez szczepionkę na świńską grypę? Przecież to już są fakty. Dobrze. Ja nie będę z panią dyskutować o faktach czy mitach. Prawda jest taka, że Malwinka zachorowała tak ciężko, ponieważ nie była szczepiona i to jest fakt. Rozumie pani? I jeszcze jedno. Ona ma poważną anemię. Pani wspominała, że obie jesteście na diecie wegetariańskiej. Rozumiem, że ma pani świadomość, iż dla dziecka taka dieta powinna być bilansowana ze szczególną starannością. Przestrzega pani tego? No dobrze. Poczekamy jeszcze chwilę, aż gorączka jej spadnie i będziemy mogli przenieść ją na OJOM. Pani Natalio, proszę teraz nie płakać. Właśnie ze względu na Malwinkę proszę o rozsądek.
Przepraszam, pani doktor. Można prosić na chwilę? Tak, już idę. Proszę to przemyśleć. Później, za moment, dobrze? Za chwileczkę. Ja kompletnie nie rozumiem takiego postępowania, naprawdę. Najgorsze jest to, że coraz częściej zdarzają mi się takie mamy. Ja popieram całą tę troskę o zdrowie, ekologię, ale przecież nie można kierować się tylko modą i trendem. Mówię nie, kiedy chodzi o życie dziecka. Rozmowę Natalii Rogockiej z dr Anną słyszała także babcia dziewczynki. Jest bardzo zdenerwowana. Co słyszałaś? Znowu mnie podsłuchujesz? Co się tak patrzysz? Jak zwykle wszystko musisz wiedzieć. Tusia. Powiem ci. Wszystko moja wina. Moja córka prawie umarła, bo jej nie zaszczepiłam, rozumiesz? Wszystko robię źle. Natusia, ja wiem, ty jesteś teraz zdenerwowana, ale będzie lepiej. Nie będzie lepiej. Nawet w anemię wprowadziłam tą dietę wegetariańską. No ja ci mówiłam, że to trochę przesada. Te szczepienia to też... No i co, cieszysz się? Wyszło teraz na twoje. Nie denerwuj się, naprawdę. Ja wiem, że ty jesteś zdenerwowana. Teraz możesz iść do sądu i zabrać mi ją. W końcu masz powód. Tak jak mi to kiedyś wykrzyczałaś, pamiętasz? Nigdy nie powiedziałam. Chciałaś tak, mamo. Wtrącałaś się we wszystko, siedziłaś każdy mój krok. Byłaś dzień z nami, ja już miałam tego dosyć. No ty chciałaś pracować. Malwina mówiła do ciebie, mamo, a ty nie zareagowałaś. Nie dziw się dziecku, to 6-letnie dziecko. To tylko się zdarzyło jeden raz. Mamo! Ile mam się z tego tłumaczyć tobie? Ale ja nie dziwię się dziecku, tylko dziwię się tobie. Bardzo proszę ciszej, dobrze? Obie kobiety bardzo kochają dziewczynkę, jednak konflikt, który trwa między nimi od lat, bardzo utrudnia im kontakt. Dodatkowo każda z nich inaczej chciałaby wychowywać 6-latkę. No i jak? Tymczasem zakończyło się badanie Tomasza Gralewicza. Pacjent będzie musiał przejść operację bypassów. No niestety nie mamy innego wyjścia, musimy operować. Operacja? Zaraz wszystko wyjaśnię. No, cześć, jestem. Podaliśmy kontrast, obejrzeliśmy naczynia zapatrujące ścianę serca. Poważnie? Tato, czułeś coś? Tata był znieczulony miejscowo, proszę. Zobaczyliśmy to, co dla nas najważniejsze. Panie Tomaszu, bypassy to dla pana jedyna szansa. 6-letnia dziewczynka, która w wyniku braku szczepienia przeciwko krztuścowi walczy o życie, zostaje przewieziona na OJOM. W szpitalu wciąż czekają matka i babcia dziewczynki. Chodź, idziemy do Malwinki. Teraz najważniejsze jest, żeby Malwina poczuła się lepiej. Doktor Michał Morawski tłumaczy rodzinie 50-latka, który 3-krotnie przeszedł zawał, że jeśli mężczyzna nie zgodzi się na leczenie, może umrzeć. Tymczasem pacjent wciąż nie chce słyszeć o operacji. Maciek. Zacznij w końcu myśleć. Ile ty masz lat? Zrozum, że... Idź się już stąd. Nie, Ale pan się uspokoi trochę, bo wczoraj pan tak na rodzinę naskoczył, że aż przykro było patrzeć. Śnieje nam. Doktorze, mogę prosić o pomoc? Co jest? Pan doktor straci przytomność. Intubujemy natychmiast. W szpitalu lekarze walczą o życie 6-letniej Malwinki Rogockiej. Babcia dziewczynki ma pretensje do córki, że źle wychowuje swoje dziecko. Okazuje się, że Malwinka jest tak ciężko chora, ponieważ nigdy nie była szczepiona. A nic. Nie wie pani, że szczepionki są niebezpieczne? Powodują na przykład autyzm u dzieci. Co się dzieje? Pacjent rano prawie był w szpitalu. Prawie, bo dostał telefon z pracy i po prostu mi uciekł. Panie Tomaszu, miał pan 3. zawał. 50-letni mężczyzna z rozpoznaniem 3. zawału czeka na operację bypassów. Pomimo nalegań lekarzy i starań rodziny, pacjent wciąż nie chce się zgodzić na leczenie. Bypassy to dla pana jedyna szansa. jestem zmęczony. Panie doktorze, ja chciałbym poznać szczegóły operacji. To proszę podejść do doktora Michała. On państwu wszystko wytłumaczy. Ja chciałbym jeszcze porozmawiać z pacjentem. Dobrze, dziękuję. Także krótko mówiąc, bypassy umożliwiają prawidłowy przepływ krwi z aorty do zawężonych tętnic. Oczywiście kilka dni po operacji pan Tomasz będzie musiał zostać w szpitalu,
a potem czeka go kilkutygodniowa, spokojna rehabilitacja, bez telefonów z pracy w miarę możliwości. To wytłumaczymy jakoś, nie wiem. Dacie Państwo radę. Jeżeli nie macie więcej pytań, to ja dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję. Dziękujemy. No, wygodnie masz tutaj? No tak. Do czasu operacji Tomasz Gralewicz przebywał będzie na oddziale kardiologii. Wiadomość o koniecznym zabiegu wpłynęła na niego bardzo przygnębiająco. Słyszałeś? Ryzyko jest niewielkie. Ilona, przecież to kilka tygodni. No co Ilona? Jakie kilka tygodni? Zrozum, że to jest budowa życia, kapujesz? Tam teraz potrzebna jest geodeta. Geodeta. I tylko teraz, a później to już za kilka tygodni to już sobie mogę, Nie wiesz... denerwuj się, nie krzycz, nie możesz się denerwować. Ilona, Maciek, za tą budowę mam dołożyć ci mieszkanie masz. No i co? No i co dołożysz? Usamodzielniasz Widzisz, jak się. dołożyłeś? Usamodzielnie się. Później. Jak później? Ilona, odkładaliśmy. Teraz jest jedyna okazja. No ale Nie to ma żadnego. wyprowadzić się później, no. Ja też się cieszyłam. Chciałaś górę, prawda? No tak, cieszyłam się, ale... Dobrze mówi, no. Ale daj spokój. Posłuchaj chociaż raz nas. Ja chcę mieć ojca, rozumiesz? Maciek, Ojca. Maciek. Maciek, Zacznij w końcu myśleć. zrozum, Ile ty że- masz lat? Zrozum, że... Idź się już stąd. Nie, Okej. Tak? Pani Natalio, zwolniło się miejsce i teraz zabieramy ją na OJOM. Tymczasem Malwinkę Rogocką można już przenieść na oddział intensywnej terapii. Dziewczynka już nie gorączkuje, jej wyniki badań są dobre. Doktor Anna ma nadzieję, że rano będzie można usunąć rurkę intubacyjną i sześciolatka będzie mogła samodzielnie oddychać. Natalia, przyniosłam ci coś do jedzenia, coś do picia. Przepraszam. Ja byłam taka zdenerwowana i... Ja naprawdę nie chciałam. Przepraszam, mamo. Chodź, idziemy do Malwiny. Muszę przemyśleć parę spraw. Swój styl życia i relacje z mamą. Ale teraz najważniejsze jest, żeby Malwina poczuła się lepiej. I strasznie denerwuję się tym jutrzejszym dniem, wyciąganiem rurki i w ogóle. Ale cieszę się, bo mama jest z nami i na pewno wszystko będzie dobrze. A może to? Proszę. Przygotowaniem do operacji Tomasza Gralewicza zajmie się dr Krzysztof Brylski. Pacjent boi się i wciąż się waha, czy zgodzić się na operację. Jak się pan czuje? O, dziękuję. Dobrze, panie doktorze. Temperatura była mierzona? Tak. Bardzo dobrze, za niedługo pewnie pan będzie w domu. doktorze, co z tą moją operacją? Co to? Spokojnie, dziś zbierze się konsylium, zrobimy panu dodatkowe badania. O, widzę, że pan był szczepiony na wirusowe zapalenie wątroby typu B. To bardzo dobrze. No na razie, panie Tomaszu, trzeba odpoczywać. Po 3 zawałach należy się panu. Co tam, bypassy, co? Dziękuję. No właśnie, operacja. Bypassy. Ja w tamten piątek miałem operację. Ale nie bypassy, nie? Bypassy? No pewnie, panie kochany. Nic wielkiego. Szwagier też miała, już na nartach jeździ. Ale... Ale pan się uspokoi trochę, bo wczoraj pan tak na rodzinę naskoczył, że aż przykro było patrzeć. A, bo... Oni nic nie rozumieją. Taka budowa, panie. Budowa życia. Taki supermarket. Geodeta pierwszy wchodzi. I co? Ale tych marketów to jak grzybów po deszczu. Nie ten, to nowy pan zbuduje. A jak pan rodzinę wkurzy, to z budowaniem już tak łatwo nie będzie. Pan co? Ma pan może komórkę? Tak. A mógłby pan? Zadzwoniłbym. Proszę. Dziękuję. Ilona?
A cześć, tu No, Tomek. to niech pan się uspokoi, niech pan ją powie, że jest kocha. Atrakcyjna kobieta, proszę pana. Tu pacjent. Pożyczył mi na chwilkę komórki. Słuchaj, może jednak byś dzisiaj przyjechała, zebrała dzieci. Byśmy trochę porozmawiali. Był doktor. Proszę bardzo. Chodź, pomalujemy. Malwinka Rogocka przebywa na oddziale pediatrii. Wraca do zdrowia. Natalia Rogocka razem z dr Nowicką ustaliło już kalendarz obowiązkowych szczepień dla dziewczynki. Kobieta pogodziła się ze swoją matką i wspólnie opiekują się Malwinką. Natalia jest dobrą matką. Widziałam nieraz, jak pięknie opiekuje się Malwinką, jak się o nią troszczy. Tylko chyba się w tym wszystkim pogubiła. Ale miała dobre intencje. Najważniejsze, że się pogodziłyśmy. To było straszne, że nie mogłam się z nimi widywać. Teraz malutka wraca do zdrowia i jesteśmy razem. To dobrze. Super. Poczekajcie, ja jeszcze podziękuję za opiekę nad tobą. Dobrze, to już będziemy. To powoli idziemy. Tomek, idziesz. Nie masz. Cieszę się. Chciałam bardzo Idziemy. Operacja Tomasza Gralewicza udała się. Po kilku dniach pobytu na oddziale kardiologii został wypisany do domu. Pozostanie pod stałą specjalistyczną kontrolą kardiologa. Dobrze, ja Też przepraszam za swoje emocje takie. Nic nie szkodzi. Mieszkanko mieliśmy kupić Maćkowi. Ale Maciek ma rację. Cóż mu po mieszkaniu jako ojca nie będzie? Kto by mu przy remoncie pomógł? Trzeba się zabrać za siebie, zacząć leczyć, zadbać o siebie. Nie tylko o siebie, o rodzinę. Halo, jak masz na imię? Kuba. Wiesz, gdzie jesteś? Stałem w ryja, nie zwariowałem. Kuba! Spokojnie, gdzie cię W boli? liceum pobiło się 2 nastolatków. Jeden z nich trafia w ciężkim stanie na szpitalny oddział ratunkowy. Drugiego do szpitala przyprowadza nauczycielka. Chłopcy pobili się o dziewczynę. Weźcie ode mnie, okej? Zawsze byliśmy z Kubą najlepszymi kumplami. Dlatego tak bardzo denerwuje mnie, że on uwierzył, że przespałem się z Justyną. Inną pacjentką jest starsza kobieta, która skarży się na dziwne objawy. W pewnym momencie pacjentka wyznaje, że córka próbuje ją zabić. Wiem, co mi jest. To moja córka. Ona mnie truje. Ty mnie trujesz, ty trucicielko. Przestań, słyszysz? Co to są za bzdury? Ja tego zupełnie nie rozumiem, co ty mówisz. Pani syn jest w bardzo ciężkim stanie i przygotowujemy go właśnie do operacji. Stan pobitego nastolatka dramatycznie się pogarsza. Czy lekarzom uda się uratować jego życie?